Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Wracamy do KRYPTO University. Niektórzy z Was już to oglądnęli, ale dla tych, którzy jeszcze nie i chcieliby po polskiemu, po polsku oglądać, to zapraszam. Będzie dużo oscypków, które ominę, żeby już tutaj wejść do tych dwóch głównych wykresów, które dzisiaj pokaże nam KRYPTO University. Zawsze dajemy łapę w górę, zawsze subskrybujemy kanał, z którego tłumaczymy, a ja będę pomiędzy tutaj właśnie szalał razem z naszym Bruce'em Willisem. Zapraszam. I zaczniemy od tego wykresu. A lot to talk about in this chart, but let's break it down in a very simple way. Bardzo dużo do rozmów mamy na tym wykresie, także najpierw go rozbijmy na części pierwsze. This is present day, and on this side of your screen is 2015. Po prawej stronie mamy dzisiejszy czas, po lewej 2015. And we have four distinct moving averages on our weekly chart. I mamy 4 ważne średnie kroczące na tym wykresie. Four distinct moving averages. The yellow represents the 21 week. Żółta to jest 21-tygodniowa. Green 50 week. Zielona 50-tygodniowa. Blue 100 and then 200. Niebieska 100-tygodniowa. This i czerwona 200-tygodniowa. Chart you will be able to use for many years from now, and you will be able to use it to really make some gains. I ten wykres będziesz mógł używać przez wiele lat, nie tylko dzisiaj, jak się tutaj nauczysz tego wszystkiego. Show you some charts that are really going to blow your mind. This is the first one, and they're going to get better and better and better. But this one is so powerful. Pokażę Ci jeszcze jeden wykres, ale ten jest bardzo ważny. Watch what happens. By the way, I got this question recently, and it really blew somebody's mind, so let me give you a simple tidbit. They said, Steve, you've covered this 21 weekly moving average before. Steve, jedna osoba się tutaj pytała właśnie mnie, Steve, mówiliśmy o 21-tygodniowej średniej kroczącej już wcześniej. In many videos last year. And then you covered the 150-day moving average because of the 3-day golden cross. I potem mówiliśmy o 150-dniowej średniej kroczącej, czyli tej 3-dniowej, gdzie był golden cross. What's the difference? Which one should I use? Jaka jest różnica, którą powinienem używać? And the mind-blowing fact is they're actually the same thing. I najważniejsze jest to, że to są te same średnie kroczące. They are exactly identical. Dosłownie identyczne. The 21 weekly moving average and the 150-day. 21-tygodniowa średnia krocząca i 150-dniowa to jest ta sama średnia krocząca. Are mathematically the same exact thing. So that's a little tidbit. Put it in your pocket. Save it for later. Także to jest What I want you to notice to jest taka podpowiedź. Is this 21 weekly moving average, which we've covered at length during a bear market. Najpierw porozmawiamy sobie o tej 21-tygodniowej średniej kroczącej. Podczas bessy holds critical resistance. Zawsze to jest nasza linia oporu, gdzie cena powinna się znaleźć pod nią. Critical resistance. During a bull market, critical support. Jeżeli chodzi o hossę, zawsze jest tą właśnie linią wsparcia. We talked about it about 2 months ago when prices were back down here. Rozmawialiśmy o tym 2 miesiące temu, gdzie cena była w tych okolicach. And we said, look, or maybe it was 3 months ago, back when prices were down here, and we said, look, this is going to come up to prices. I know right now it doesn't seem like it because we were going parabolic, but mówiliśmy o tym, że ta linia średnia krocząca dojdzie do ceny. Eventually, this 21 week is going to come and hold critical support, and gdzie będzie supportowała, czyli tak naprawdę podpierała cenę przez całą hossę. That is our true test. So, okay, Bitcoin fell below 10K. Widzimy, że Bitcoin spadł poniżej 10 900. We are not concerned unless we go below
this 21 weekly moving average. Dopiero kiedy zejdziemy poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej, czyli $8,916, zaczniemy się martwić. If we do, major problems. I just want to make that crystal clear. We've been saying it for many weeks. This is our big test, and it looks like we're getting closer and closer by the day to testing. I to jest ten nasz wielki test, więc no, będziemy tutaj sprawdzać to. But this 21 weekly moving average, how significant has it been? It's been significant for many years. I ta średnia krocząca była ważna przez wiele lat. 4, 5, 6 years. 5-6. Every time we're in a bull market, critical support. You can Za see każdym here. razem, kiedy jesteśmy w hoście, tak jak to mieliśmy wcześniej, widzieliśmy, że cena była podpierana przez tą żółtą linię. Critical support, critical support, critical support. If you use this as a buying option, it's a pretty massive. This is not financial advice. I'm not your financial advisor. But this is a simple way to really dominate. But it takes a lot of patience and really a lot of courage. I to jest taka też, można powiedzieć, droga do zagrania na tym. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, ale już dodam tutaj, co on insynuuje. Za każdym razem, kiedy w hoście cena wraca do tej 21-tygodniowej średniej kroczącej, to jest może moment zakupu, bo widzimy, że za każdym razem, jak się zbliżyliśmy wcześniej, nagle było odbicie ceny Bitcoina. To wait when the market is going crazy, everybody on social media is yelling about some news, and you stay patient and you buy when you're supposed to. So again, something simple that you can use, but watch what happens here. We're going to take a look at a couple of the formations. First one is when our yellow line crossed above our blue line. I będziemy patrzeć też na parę formacji. Najpierw, kiedy żółta przecina niebieską linię. Watch what happens. We follow our yellow in 2015, and when we crossed above, Podążaliśmy tą żółtą linią w 2015 i kiedy przeszliśmy przez niebieską, the blue, we were in a critical move. byliśmy w krytycznym momencie. We call this tier 1. We covered it in past Mówiliśmy o tym już wcześniej, to był poziom pierwszy. videos. Remember, we had our bottoming, we had a massive move to the upside, and we formed tier 1 with a lot of consolidation, right? And we talked about how tier 1 leads into tier 2. I mówiliśmy o tym, jak poziom pierwszy dochodzi do poziomu drugiego. Right? So tier 1, right in the middle of tier 1, was our yellow crossing the blue. I gdzie mieliśmy ten poziom pierwszy, po środku tego czasu mieliśmy właśnie to przecięcie żółtej z niebieską. Now we look today, we had our bottoming, we had a massive move to the upside, Jeżeli spojrzymy na dzisiaj, mieliśmy podobną sytuację. and we had our yellow cross above the blue, Mieliśmy też żółte przeciętą niebieską, right in the middle właśnie też w środku tego poziomu pierwszego. of tier 1 present day. This is really substantial. You can To jest bardzo ważne. use these simple moving averages and really stay a couple steps ahead of everybody Wystarczy, że używamy tylko tych średnich kroczących i jesteśmy 2 kroki do przodu when you niż wszyscy. use it in the correct way. Again, this is where we take this really complex world of crypto, Oscypki. make it super simple so that you have more success. Dokładnie. To jest to, dlaczego my tutaj wprowadzamy tą niekompleksową, a bardzo prostą wiadomość dla Was, żeby sprowadzić tą ciężką rzecz, jaką są wykresy i zrozumieć go w łatwej pigułce. Hit that subscribe button right now, and everybody Subskrybujemy i lajkujemy. hit those likes. Shout out to everybody smashing the likes as soon as the video starts. I love you guys. Now, as we approach this, there's something really significant that we're waiting for. I teraz czekamy na pewną rzecz. And what we're waiting for is when our green line, our 50-week crosses above the blue. Czekamy, kiedy nasza 50-tygodniowa zielona linia przejdzie też niebieską. Right? The blue is the 100-week. This is really what happened Niebieska to jest 100-tygodniowa. right in the beginning of stage 2, of tier 2. I to się zaczęło na samym początku
poziomu drugiego, where we had our second leg of gdzie mieliśmy ten drugi wystrzał, który on właśnie teraz pokazuje, the breakout leading to another layer of consolidation. gdzie mieliśmy potem kolejną konsolidację. So you can see when our green crossed above the blue Kiedy zielona przekroczy niebieską, was right here at the beginning of our second move. był to początek kolejnego wystrzału z ceną Bitcoina. And if we zoom in here, you can see that we're still far away. I widzimy, że teraz jeszcze jesteśmy nadal daleko od tego przecięcia zielonej z niebieską. And there's something else that happens as soon as the green passes above the blue. Things become official. I dopiero kiedy będzie to przecięcie, wtedy oficjalnie będziemy mogli mówić o tej samej sposobności. Super official. What I mean by that is if we look at our moving averages, they're in numerical order when we're in a really strong bull run. Jeżeli jesteśmy w bardzo poważnej hossie, one są wtedy poukładane właśnie tak, jak powinny być. Meaning the smallest number is on top. Najmniejsza jest na samej górze, 21, then 50, 21-tygodniowa, potem 50-tygodniowa zielona, then 100, potem 100-tygodniowa to jest niebieska then 200, i 200-tygodniowa. right? In numerical order. Dokładnie w takim orderze, czyli kolejności, jakim powinny być. When we're in a bull. Obviously, when we're in a bear, everything gets mixed up. But Kiedy jesteśmy już w bessie, widzimy, że to się już wszystko miesza. if you look back here, obviously here, everything got mixed up. And then stage 2, tier 2, is when everything got in the correct order. I dopiero w poziomie drugim znowu zaczynamy mieć ten dokładną kolejność. As soon as the green passed the blue. Jak tylko niebieska przekroczy zielona przekroczy niebieską, wtedy mamy w końcu tą samą kolejność, jaką mieliśmy przy poprzedniej hossie. So the green passing the blue, the 50 crossing above the 100 week is substantial. Czyli 50 musi przekroczyć 100 tygodniową, czyli zielona niebieską. I wtedy widzicie, tak jak tutaj po prawej, wszystko już się będzie układać jak przy każdej hossie. And we're waiting and looking for that to happen. We're not close yet, but you can see that everything started to get into the right line. Nie jesteśmy jeszcze blisko tego, ale widzimy, że pomału zaczyna tutaj się wszystko układać. And then we had a really substantial move to the upside over the next handful of years. So those are two things I potem mamy przez parę lat, można powiedzieć, ciekawe wzrosty. to pay critical attention to, and we're watching like a hawk this moving average, but I've been telling you probably in the last 10 weeks to watch this. So A więc przez kolejne 10 tygodni będziemy musieli patrzeć na tą 21-tygodniową i tą przecięcie tej zielonej z niebieską. you're already well aware, but right now we're not that concerned with prices dipping below 10K until we break. If we break this, there are bigger problems. Jeżeli na razie zaczęliśmy z ceną do 9600, 9500, nadal nie musimy się tutaj martwić, dopóty nie zejdziemy poniżej 8900. All right, look at our monthly candle. Big Spójrzmy teraz na miesięczne świece. developments happening right now as we speak. Just over the last 10 minutes or so, Bitcoin has dipped below 10K. I widzimy, że Bitcoin w ostatnich paru chwilach spadł poniżej $10,000. What does that mean? Well, our monthly candle is closing in a few days. This is pretty big. I co chcę zauważyć, nasza miesięczna świeca niedługo się zamyka. Right? We held critical support at 10K here. Mieliśmy krytyczną linię wsparcia zachowaną na poprzedniej miesięcznej. We were forming what was in the mix of being a gravestone doji candle, and then we just broke to Formowaliśmy tutaj tą doji candle, gravestone, czyli można powiedzieć, że to jest ta formacja nagrobka doji, the downside, so it may be playing out a little bit sooner, but our body of the candle is a little bit too fat to be considered a gravestone doji now. ale w tym momencie korpus świecy jest za gruby, żeby właśnie był ten
nagrobkiem doji. We need to wait for a few days and Musimy poczekać jeszcze parę dni really see where we close. i zobaczymy, gdzie zamkniemy tą świecę. It's going to be pretty substantial where this monthly candle closes. I to będzie bardzo ważne, gdzie ta świeca się zakończy. Right at the end of the month, pay close attention. Czyli mamy dosłownie parę dni, żeby sprawdzić, gdzie ta świeca dokładnie się zakończy. Jeżeli poniżej 10, będzie to pesymistyczna wersja. There. Now, what we're going to take a look at here is our fear and greed. Sprawdźmy też nasz Fear and Greed Index. Chyba już nie muszę tego tłumaczyć, co to jest. Now, I want you to pay close attention to the fear and greed. Check it periodically to see the trends. What I want you to do is take a couple steps back and look at the trends through a bigger picture, what we've been talking about. I chcemy teraz sprawdzić trend, czyli cofnąć się 2 kroki, żeby z wyższej perspektywy spojrzeć na to, co tutaj się dzieje. Last week, we're at a 5, W zeszłym tygodniu byliśmy na 5. but if we take a couple steps back, things become crystal clear, and we've discussed this. I jeżeli spojrzymy na to z większej perspektywy, wtedy mamy bardzo czystą sytuację, która się tutaj uwidacznia. Right? If you're new here, let's take a quick look. And again, if you've watched previous videos, this is a great refresher. For the past year, we were on an uptrend, a very strong uptrend, Przez ostatni rok byliśmy w trendzie wzrostowym. making continuous higher highs, higher high, another higher high with the Gdzie mieliśmy coraz to wyższe szczyty fear and greed, right? Everything moves in trends. Everything in markets moves in trends. Another higher high, another higher high, another higher high. i kolejne wyższe szczyty. These are distinct trends. And we talked about this break here coming down to 27 broke the trend. Why did it do that? I widzimy, że 27 maja, o ile dobrze tutaj pamiętam, tak, 27 maja mieliśmy przełamanie tego trendu. Dlaczego? Już wam powiem, zanim on to powie. Przełamaliśmy coraz to wyższe doły. Pierwszy dół, drugi dół, trzeci dół i potem już spadonio. Spadonio na spadochronie. Spadliśmy troszeczkę niżej. Well, we continued to form higher lows as well. We continued to form higher lows for many months, not a couple days or a couple weeks, many months, forming higher lows until here. This broke our trend. We had a blow off top to 95 and the trend reversed. Dokładnie, czyli mieliśmy dojście do 95 i odwrócenie trendu. Naturally, when we were at 95 was also the gravestone doji candle. All signs pointed to a reversal. And what do we see now? We see lower high followed by another lower high. I teraz widzimy coraz to niższe szczyty, tak jak on tutaj pokazuje. Followed by another lower high. This is our new trend. We have no signal yet that we've broken that trend, right? You can see, again, lower low, another lower low. I też najniższe doły, czyli te najniższe ceny Bitcoina też się pomniejszają. Another lower low, I nie mieliśmy żadnego sygnału o odwróceniu trendu jeszcze. another lower low. The good news is our lowest low is at 5. Bardzo ważna wiadomość, że nasza najniższa do tej pory wartość to jest 5, tak jak tutaj było 95, także możliwe, że to będzie najniższe nasze tutaj zestawienie i pójdziemy już w odwrócenie trendu. Nie wiemy tego. Mathematically, there's not much room to go down. Matematycznie nie ma za dużo szans, żebyśmy poszli jeszcze niżej, bo tylko 5 punkcików nam zostało. So can this trend really continue for many months? No, it really Czy ten trend może zostać kontynuowany przez kolejne parę miesięcy? Nie. can't. It cannot continue down from a mathematical standpoint. However, there's no indication right now that we've broken the trend. Ale w tym momencie nie mamy żadnego znacznika na wykresie, żeby nam powiedział, że faktycznie może odwróciliśmy ten trend. To start moving up. Everything moves in trends. We're in a clear, distinct trend, and nothing is signaling a reversal. This is the mindset I want you to have if you're a relatively new trader, say less than 5 years. This is the mindset I want you to have. Most people will take a position without a signal, without an identified. I to jest to, na co powinniście zwracać uwagę. To właśnie powinniście mieć w swoim umyśle, żeby brać te wszystkie czynniki pod
rozwagę, jeżeli inwestujecie, bo większość inwestorów nie będą czekać na jakieś potwierdzenia trendów czy cokolwiek. area. They say, well, I'm feeling like it could be a good opportunity. Większość mówi, w tym momencie czuję w kościach, że będzie rosło. Or I think it will go up. Or I think it will go down. Albo pójdzie niżej. Or it must go down or must go up. You have to look for actual evidence Musimy zawsze patrzeć na dowody tego, czy na przykład coś się nie zmienia. inside the chart and then confirmation of the evidence. I wtedy potwierdzenia tego dowodu. Obviously, if you're a student of mine, you've got a clear, distinct strategy, step by step. You know exactly what to do. But if you're not a student, you need a strategy and you... Także zawsze potrzebujesz tej strategii. I want to show you this chart right here. It's really, really going to be impressive. I chcę Ci pokazać jeszcze jeden wykres. Ten też będzie tutaj bardzo ważny i ciekawy. This is a simple trend line. Tu mamy po prostu linię trendu. Our trend line started back in 2013. It Zaczęła się w 2013 started at our high. Our high was 351 i wtedy mieliśmy najwyższą cenę $353 back in 2013. w 2013. We continued this trend line and we held critical support for an extended period of time. These I mieliśmy na tej linii trendu, powiedzmy, kontynuację. are weekly candles here. So extended period of time holding critical support. Mieliśmy też krytyczne wsparcie Then we broke below it holding critical resistance. i wtedy zeszliśmy poniżej tej linii i mieliśmy tutaj krytyczną linię oporu. For a really extended period of time. Też przez dłuższy okres. Back when Bitcoin was around $600. Kiedy Bitcoin był w granicach $600. This trend line proved to be substantially important. I ta linia trendu była bardzo ważna. Just be prepared to be really surprised at Zaraz będziesz zaskoczony. how powerful this is. Once we go forward, what I want you to look at here. This is a classic formation. Huge resistance, we come back down, we hold it as resistance again, we come back and we make a higher low. Everybody's getting excited, except resistance again, we crash down. I mamy tutaj klasyczne zachowanie się na wykresie, czyli przełamanie tej ceny dołem, dojście jeszcze raz do linii oporu i już wszyscy myśleli, że pójdziemy jeszcze wyżej, ale nie, znowuż odbiliśmy się od tej linii oporu. When you break a key level, oftentimes prices really go a little bit really volatile to the downside. I często się tak dzieje, gdy się odbijamy od tej linii, można powiedzieć tutaj oporu, często cena schodzi jeszcze niżej. Now, as we fast forward here, this exact same trend line held one of the most critical moves that Bitcoin has had so far, 3K. I potem ta sama linia trendu utrzymała kolejną tutaj rzecz, kiedy Bitcoin doszedł do 3000 w maju 2017 roku. 3K was a monumental area. We battled all the way up to 3K and we Walczyliśmy z ceną do $3000 za Bitcoina got rejected. i pierwszy raz mieliśmy odbicie się dołem, bardziej spadek, czyli nie przejście tej linii trendu. How would we know that? We look left. When Jak byśmy mogli się o tym dowiedzieć? Zawsze patrzymy w lewo. you look left, you realize this is such a powerful trend line. Wtedy możemy dowiedzieć się, że ta linia trendu ma w sobie moc. We understood we were going to get rejected, and we got rejected down all the way to 1800. I dzięki temu właśnie, że się nie udało przebić tej linii oporu, zeszliśmy aż do $1800. If you were in crypto at this time, people called the end of the world. It was Jeżeli byłeś w krypto w tamtym czasie, ludzie w krypto mówili, to jest koniec świata. like an absolute shock. It was the Bitcoin's going to zero. Bitcoin idzie do zera, Everything is dying. wszystko umiera, People were panicking. ludzie panikowali. But if you look at the big picture, Ale jeżeli spojrzysz na to z większej perspektywy, it's really clear. wszystko widać jak na załączonym obrazku. But watch what happens to this trend line. Again, Zobacz, co się dzieje z tą linią trendu za chwilę. this is where we take this complex world of crypto and make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now and hit that thumbs up. Dokładnie.
Watch what happens. This is really fascinating. So we get back down to 1,800. Textbook, classic example here of a power move. I zobaczcie, co się wydarzyło dalej. Można powiedzieć książkowa wersja bardzo poważnego ruchu. Resistance, come back down. Czyli mamy linię oporu, nie pokonaliśmy i spadliśmy niżej do 1800. Breakthrough. Przebicie wyżej tym razem tej linii trendu. We went all the way above this trend line, all the way up to 5,000. Doszliśmy prawie do $5,000 and came back down and confirmed support. i doszliśmy z powrotem do tego i potwierdziliśmy linię wsparcia. This is a power move. I to jest bardzo mocny ruch. Whenever you break a major level of resistance, prices generally go on a little tail end of a rally, come back down and find support and bounce in a large way. This is a power move, textbook. And you can see what... Czyli najczęściej się dzieje tak, gdzie przebijamy tą linię trendu, wtedy dochodzimy nawet, tutaj było 2000, $1,000, zeszliśmy niżej do tej samej granicy i dopiero to było to potwierdzenie, bo jeszcze raz się odbiliśmy od tej linii wsparcia na tej linii trendu i wyszliśmy już z nowymi, powiedzmy, cenami wyższymi. What happened? A couple weeks down here, confirming support, and boom, explosion I eksplozja to 20K. do 20 000. And then what happened? Let's continue to follow this and see what the history is of this trend line, because it's really, really important. I potem zobaczmy, co dalej się dzieje. So you can see that the biggest thing, the second biggest thing to happen in 2018 was the 3-day death cross. The 3-day death cross. I najważniejsza rzecz, jaka zdarzyła się w 2018, to był 3-dniowy death cross. Cross happened right here. We covered it well ahead of time. We were prepared for a drop from 6 to 3K, but also this trend line was. This trend line really held support for an extended period of time, many months, holding in here when we were around 6K and we broke down. Again, when you... I ta linia trendu wspierała cenę Bitcoina. Nie przeszliśmy jej dołem do momentu, aż doszliśmy do $6,634. break a major trend line, you fall pretty hard. I spadliśmy wtedy do tego 300 z groszem. And that's exactly what prices did. And then we battled up again I znowu wywalczyliśmy pozycję to this trend line. When we met it again, we were there for 5 weeks, holding critical support. We are around 8K. 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, 5 weeks holding critical. Przez 4 tygodnie walczyliśmy właśnie o tą pozycję, żeby przejść tą linię oporu. Resistance, the same trend line from back to 2013. Watch what happens next. Look at this. A lot of people right now talking about the symmetrical triangle, but where did that triangle start? Bardzo dużo osób rozmawia teraz o symetrycznym trójkącie, ale gdzie ten trójkąt się zaczął? The triangle started in 2013. 2013. And by the way, look at what's just happened. I zobaczmy, co się właśnie stało. Just now, moments ago, we just broke this trend line. Spadliśmy poniżej tej linii trendu. This is not a trend line we've been holding for a couple days or a couple weeks. To nie jest linia trendu, którą trzymaliśmy przez parę dni czy przez parę tygodni. It's a trend line for 6 years. To jest linia trendu, która mówi nam o ruchu ceny Bitcoina przez 6 lat. Holding critical support, critical Gdzie właśnie mamy krytyczne wsparcie Bitcoina resistance. We saw i też krytyczną, można powiedzieć, linię oporu. before what happens when we broke it. It wasn't pretty. This candle hasn't closed yet, Pamiętajmy, że ta świeca jeszcze się nie zamknęła, so we can't panic, nie możemy panikować. right? This is a weekly candle. To jest tygodniowa świeca, czyli ona się zakończy w niedzielę. It has not closed yet. Nie jest niezamknięta, nawet jeżeli byśmy znowu wpadli do 10,5, 10, zobaczmy ile on tutaj powie. So don't, oh my God, Steve said we're going to zero. I'm selling my house. Po prostu nie wierzcie w to, że jeżeli Steve mówi, że to spadło i mówi, o, Steve powiedział, ja sprzedaję swój dom, bo już to krypto w ogóle spada, nie wiadomo co. No, this candle hasn't closed yet. Nie, ta świeca się jeszcze nie zamknęła. But make no mistake about it.
This was pretty substantial. And Ale to jest bardzo ważna rzecz teraz, która się dzieje i musimy do niedzieli, ja już tutaj dodaję, utrzymać tą cenę. it just happened, right? So next time you're looking at a chart formation and you say, okay, this is a symmetrical triangle, so-and-so said it on social media, go back and look left and I następnym razem, kiedy usłyszysz na jakimś wykresie, że się uformował symetryczny trójkąt, zobacz, gdzie on się ewentualnie zaczyna. see what legs it has. See if it's a major line or not. And Zobacz, czy to jest jakaś ważna linia, która łączy historię. when you go back, you trace this all the way back to the roots of 2013. So that's how W tym przypadku doszedłbyś do 2013 roku. powerful this break is, but it's not confirmed yet. We still need to close. Ale jeszcze nie jest potwierdzona. But again, that's how powerful this trend line is that we've been on over the past 6 years. Ale nie zmienia to faktu, jak ważna, jak mocna jest ta linia, która się uformowała 6 lat temu. Chart. What I want to share with you, when we're on the daily charts, right? We covered the daily charts here quite a bit. The candles have price action for the whole day, right? When we're on a monthly chart, the candle on a monthly chart holds price action for that whole month in one candle. I pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteśmy na jednodniowym interwale czasowym, zamknięcie świecy trzyma cenę przez cały dzień. Jeżeli jesteśmy na tygodniowej, przez cały tydzień, także musimy tutaj to sobie też podpowiedzieć. I jeżeli chodzi o miesięczną świecę, przez cały miesiąc. And most of the time when you take a couple steps back and you look at the monthly chart, I często się tak dzieje, jeżeli spojrzymy na miesięczną świecę, you can see things that nobody else can see. możemy zobaczyć dużo więcej niż osoba, która nie zwraca na to uwagi. You can see trends that nobody else can see. Wtedy możemy widzieć o wiele większy trend z wyższej perspektywy, z wyższej, powiedzmy tutaj, z wyższego przedziału czasowego. And you stay a couple steps ahead, I wtedy masz 2 kroki naprzód niż inni. right? There's not a lot of money to make when you're looking at the small time frames. Nie ma za dużo pieniędzy do zarobienia, zdaniem oczywiście Crypto University, jeżeli patrzysz tylko na małe przedziały czasowe. When you're looking at the bigger time frames, you can see very substantial things crystal clear. Jeżeli spojrzysz z wyższej perspektywy, o wiele więcej ci się tutaj zarysowuje. But we're taking it a step further today. We're not looking at the 1 week. We're not looking at the 1 month. This is a 3-month chart. Nobody is watching this chart. I teraz przejdźmy nie na miesięczny, nie na tygodniowy, ale na 3-miesięczny wykres. Nikt nie patrzy tak naprawdę na ten wykres. Nobody is watching this chart. You can barely find this chart. It's found on Coinigy. Można go tylko zobaczyć na Coinigy, nie ma go na TradingView. All my students have free access to Coinigy. Every single student gets free access to Coinigy. So Oczywiście jego studenci mają za darmo access, żeby widzieć to. if you're a student, pull To był oscypek. this chart up right now and draw what I'm about to draw, and it's going to be incredibly powerful. Take a look. What we want to look at is each candle represents 3 months of price Każda świeca reprezentuje 3 miesiące danych action. This is when you can ruchu ceny Bitcoina. really see things that nobody else is seeing. What I want to show you is a few things, and then we're going to get into a chart that's even more powerful on the 3 month. But look at this. We had a massive move and then a bull flag, right? I jeżeli sobie spojrzymy na 2013, mieliśmy masywny ruch i byczą flagę. From that bull flag, a textbook bull flag, we had a big breakout. The big breakout, guess what? Mieliśmy potem duże przebicie It lasted 3 months. i mieliśmy to na 3 miesiącach. What happened in present day? We had a massive move, big bull flag. Tak samo jak teraz. W 2017-18 mieliśmy, w 2017 końcówka masywny, można powiedzieć, masywną hossę, potem byczą flagę Textbook and then a big breakout. i bardzo duże przebicie. How long did the breakout last? 3 months. Ile trwał ten breakout? To właśnie przebicie ceny górą tej formacji byczej flagi 3 miesiące. Let's take it a step further. Not only did we have a bull flag breakout for 3 months, we had 3 months of consolidation directly following our big candle. I cały czas, tutaj też mówimy też o historii,
Po tym breakoutie, po tym dużym wystrzale Bitcoina mieliśmy 3 miesiące konsolidacji. What are we doing today? We had a massive candle and then consolidation. I tak samo mamy teraz. Duży wystrzał, 3 miesiące konsolidacji. It's the same formation. To jest ta sama formacja. The same exact formation is playing out. And watch what happens next. We went from 3-month breakout, 3-month consolidation. Czyli mamy 3 miesiące, powiedzmy zwyżkowe ceny i 3 miesiące konsolidacji. To 3-month breakout, Znowu 3 miesiące coraz to wyższych cen. 3-month consolidation. Znowu 3 miesiące konsolidacji. 3-month breakout, 3-month consolidation. I tak samo dalej. This is something that you wouldn't be able to see on other time frames. Tego nie można zobaczyć na innych przedziałach czasowych. This is a really substantial move. And let me tell you what it means for us. If we were to continue this pattern, Jeżeli byśmy kontynuowali to, co się działo po lewej stronie, we have a 3-month breakout followed by 3 months consolidation. mamy 3 miesiące coraz to wyższych cen Bitcoina, konsolidację w tym momencie. Our consolidation, according to this chart, would end in September. I ta konsolidacja powinna zakończyć się we wrześniu. And October's candle could be our breakout candle. I w październiku może to być nasz breakout, czyli kolejny wystrzał. Ej, właśnie mi coś się tutaj w lewej stronie głowy zahaczyło. Czekajcie, teraz to znajdę. Pamiętacie tego kolesia? Pokazywałem go w Dzień Dobry Krypto. Ten, co 2 razy przepowiedział dobrze cenę Bitcoina. A więc mam w kwietniu 2019 dobrze 5300, w lipcu 9200. Ok, tu mogło mu się tutaj zdarzyć ciekawie, tak? Mógł to zgadnąć. Ale teraz w październiku mówi o 16 tysiącach. Nie we wrześniu, tylko w październiku. A teraz Crypto University mówi, że w październiku powinniśmy mieć kolejny wystrzał. Jeszcze nie we wrześniu. Dlatego od razu mi się tutaj zwoje na 2 półkulach mózgu złączyły i dlatego wam pokazuję od razu to, co mi się przypomniało. Could get us to tier 2, which is around 20K. Może nas to podnieść na cenie Bitcoina do około $20,000 nawet. And then it could follow up with some more consolidation. I potem możemy mieć kolejną konsolidację po 3 miesiącach, czyli zacząć w październiku, listopad, grudzień i styczeń konsolidacja przez 3 miesiące i na 2 miesiące przed halvingiem mielibyśmy kolejny wystrzał. Talking about 3 months breakout, 3 months consolidation, right? This is how you stay a couple steps ahead. Take a couple steps back, look at that big picture, and things become really, really clear. I właśnie trzeba to spojrzeć z wyższej perspektywy i wtedy wiecie wszystko o wiele lepiej, bo mamy Bruce'a Willisa w różowym garniturze. I was so excited to share this chart with you, and we have another one to get to. So, jeszcze jeden wykres będzie. what I want you to take away from this is the simplicity, right? Zobaczcie, jaka to jest łatwość umysłu. A lot of traders that are new, like less than 5 years, they draw the chart so complex that it's Bardzo dużo analityków technicznych zarysowuje bardzo duże, kompleksowe wykresy. really overwhelming. Chyba mówię o optical art. Less is more. Less is I dla niego mniej to znaczy więcej. always more. Always make your charts really simple so that you Zawsze próbuj zrobić swoje wykresy bardzo łatwe, jeżeli chodzi o mniejszość tych wszystkich znaczników, ozdobników. can see things clear, crisp, concise, and Żeby widzieć wszystko o wiele, oczywiście, przejrzyściej. Zdaniem Crypto University. you're very To nie jest moje zdanie, tylko naszego Bruce'a Willisa. disciplined and stick to the rules, and then you'll achieve substantially more success. So let me show you the next version. The next version is really substantial. Jeszcze mamy kolejną wersję wykresu też 3-miesięcznego tutaj widzę. Take a look. We have a moving average here in pink or purple, Mamy tutaj średnią kroczącą, różową. right? What we want to do is see what this moving average can tell us. Can it tell us a story? Is it a really sequential story? Does it add up? Does it make sense? What can we learn from it? I co możemy się dowiedzieć właśnie z tego? Nie wiem, czy to jest różowa czy purpurowa. Nie wiem. Well,
We know that this moving average started and we went all the way up to our high price. Remember, 3-month candles. I znowu mamy 3-miesięczne, można powiedzieć, świece i zaczynamy od 2013 roku. Same chart. This 3 months closed above our moving average. Same. I kolejna świeca mieliśmy wyżej, która tutaj się zarysowała powyżej tej średniej kroczącej. Thing happened here. We went to our high price, 20K. Second candle closed above. Tak samo jak w 2018 kolejna świeca też zamknęła się powyżej. Watch what happens when we really went into a bear market. Watch the candles as we closed below our moving average. I w momencie, kiedy weszliśmy w oficjalną bessę, te świece zamknęły się poniżej tej różowo-purpurowej średniej kroczącej. Not a candle that closed in the middle of our moving average. I'm talking about the candles that closed below our moving average. Chodzi mi o te świece, które zamknęły się poniżej. Nie te, które były w trakcie zamykania się poniżej, tylko te pełne, które zamknęły się poniżej. Let's just count them. Policzmy je. We had 1, 2, 3, 4. Mamy 4 świece. 4 candles that distinctly closed below our moving average. Well, the same thing happened here. Policzmy tutaj. 1, 2, 3, 4. Też mamy 4. No, z jedną bym się jeszcze tutaj delikatnie kłócił, panie. Ale dobra, niech są 4. 4 candles that closed below our moving average. What happened next? What happened next was we had a golden cross, a breakout, and the start of a bull run. Co się dzieje dalej? Mamy przebicie właśnie. What happened here? Well, we had a golden cross, a breakout, and the start of a bull Czyli mamy golden cross, przebicie i zaczęcie hossy. run. Sound familiar? These are the things that you can see when you take a couple To samo się działo właśnie tutaj i tutaj, czyli golden cross, breakout i bull run, czyli wiadomo. steps back. Again, this is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now. And everybody, hit that thumbs up. Show some love O, nie, for świetne. these charts. So, what does this tell us? What's happening next? And what does this tell us here? I co to nam może powiedzieć, co się wydarzy za chwilę? Let me backtrack. So we had our first candle close above. We had 4 close below, just like here. 1 above, 4 below. Czyli mamy jedną powyżej, 4 poniżej, Led right into this breakout. potem przebicie, Also, this breakout that happened to be our golden cross, the start of the bull i run, w tym breakoutie jednym wydarzył się golden cross jeszcze raz, breakout, czyli przebicie i oficjalne zaczęcie hossy. and the absolute breakout. The moving average was directly in the center. Take a look. I średnia krocząca była dosłownie w środku tej świecy, Our moving average directly in the center of our big candle, just like here. tak jak teraz. Not only did we have the golden cross, the start of the bull run, our moving average crossed right in the center of this candle. And then consolidation, I potem mieliśmy konsolidację. just like before. Consolidation. So these are the trends. These are the things that we're looking at. And again, what this is telling us is that this candle closes very soon. I co nam mówi ten wykres? Ta świeca zamyka się już niedługo. Right? We still have another month. Mamy jeszcze ponad miesiąc. Right? We're 2/3 of the way through. Closes in 2/3 jesteśmy w drodze niej. a month, and it tells us that September could be more consolidation. I we wrześniu możemy mieć jeszcze więcej konsolidacji. The second half of September could be starting a trend, a Druga część września możemy zaczynać nowy trend. new trend, a momentum shift, Możemy mieć zmianę momentum and start moving prices to the upside. i bardzo możliwe, że możemy już zacząć kolejne wzrosty. And then when October hits, Nie sprzedawać altów. we could To był taki żarcik, to nie była żadna, oczywiście żartowałem, to nie była żadna porada inwestycyjna, ok? Żeby tutaj mnie nie wzięli. To jakiś mi tutaj się człowiek wtrącił. have a very big candle occurring, which could potentially bring us up here. Again, all this is depending on our simple moving averages that we showed earlier. If we're able to hold
the 21-week moving average or the 150-day moving average Jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać 21-tygodniową średnią kroczącą, as support, things are looking really great wtedy naprawdę świetnie będziemy tutaj sobie radzić. for October. Na październik. If we break through this, Jeżeli przebijemy dołem tą właśnie żółtą średnią kroczącą, czyli $9,000, musimy patrzeć na ten wynik anytime between right now od teraz and forever, then w we're ogóle czyli nie ma drugiej skali czasowej, tylko od teraz w ogóle, kiedykolwiek, jeżeli przebijemy ją dołem, in a bear market. Then we have big problems, right? wtedy możemy mieć duże problemy. A big problem. Bardzo duże. We don't want to cross below this, Wtedy może warto sprzedać altcoin. Tak się zastanawiam. especially in the beginning of our bull. So that's what we're looking at in the short term, that's what we're looking at in the medium term, and that's what we're looking at in the long term. Now the charts are becoming crystal clear. I teraz wiemy, jak się zachować w krótkim terminie, w długim, w średnim, więc wszystko nam tutaj CryptoQ University wytłumaczył. Ja nie wiem, skąd on bierze te wykresy, ale powiem wam, że co tydzień coraz więcej można się tutaj dowiedzieć od niego. DZIEN, te wszystkie znaczniki świetnie sobie poradziliśmy. Wiemy, jak zobaczyć tą walkę byków z niedźwiedziami i szacun. Szacun. Mimo tego, że oczywiście ma te swoje przebarwienia i oscypki rzuca co po 10 minut, ale musimy się z tym zgodzić, bo zagranica tak ma. W Polsce może nieczęsto się mówi daj nam łapę, rzuć komentarz co 5 minut, bo to naszych rodaków denerwuje. Ale za granicą to jest normalne. Więc tutaj nie bójcie się o to, liczy się content. A mimo tego, że on ma tam te płatne grupy, ja nie patrzę na ten pryzmat, tak? Patrzę, co on nam przekazuje. I ta wiedza, za każdym razem mówię, co on dzisiaj pokaże. W zeszłym tygodniu było tak ogólnikowo. Jeszcze nie było tak mięsiście. Ale znowuż tydzień później już widzimy, że znowu jest mięsiście. Także nie wiem, skąd to bierze. Może to jest właśnie wina tego różowego garnituru. Jeżeli go wkłada, to po prostu wychodzi z takimi sekretnymi wykresami. Ale dzięki jeszcze raz. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie o oscypkach, bo są liczone do konkursu. Także przypominam. Ja idę na popołudniową dżemkę. Na Patronite, na Telegramie i na Discordzie odpiszę, jak tylko wstanę i będę z wami już do północy, więc życzę wam wspaniałego dnia. W Wielkiej Brytanii jest słonecznie. Mam nadzieję, że u was też. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.